Alright, let's go! Oh my god. Welcome to Overdrive Fan Studio, witam serdecznie na kanale, and today I will make an unboxing video, the first impression, the review and some samples of new Harley Benton Fusion T2. Zapraszam serdecznie do obejrzenia odpakowania i mojej, powiedzmy, prezentacji. And if you are not from Poland, there are English subtitles, so don't worry. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, podbicie i za czołóweczką zaczynamy unboxing nowego Harley'a. Dobrze, moi drodzy, widzicie, musiałem trochę po angielsku pogadać, żeby troszeczkę tych zagranicznych odbiorców, których troszeczkę gdzieś tam jest również, żeby im się miło zrobiło. Słuchajcie, no nie ukrywajmy, że jakoś nie jestem aż tak bardzo podekscytowany, no bo właściwie nie spodziewam się żadnych niespodzianek w tej gitarze. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Harley Benton już nie raz zaskoczył nas swoją jakością. I Carlos Asensio, czy chociażby właśnie kolega z klasy, czyli Fusion 4, tylko że no ten, wiecie, no nie wiem jak to nazwać, Super Strat. O tych wszystkich gitarach materiały na kanale są, więc domyślam się, że to jest kolejna fantastyczna jakościowo gitara. No ale no co, wiem, że niektórzy lubią te unboxingi, jak wy nie lubicie, to przewincie sobie dalej, no problem. No dobra, let's go! I gotowi? Na razie wszystko z folii. Okej. Tych karteczków wcześniej nie było. A, bo to jest karteczka, że ten, że jest siodełko Graftecha. Kluczyki, o jak dobrze, że tu będzie stały mostek, więc wiecie, nie będzie problemu. Znaczy no, dla jednych to lepiej, dla drugich gorzej, nie? Ja muszę to ściszyć, bo mi się dziwny przydźwięk robi. O, teraz będzie lepiej. No dobra, sprawdzamy. No, gadamy tutaj o gitarze od HB, która kosztuje około 2000 zł, tam 200, już nie pamiętam ile, jaka ta cena teraz jest, czy 2055 zł na chwilę obecną. No dobra, słuchajcie. Czy to będzie rewelacja, czy też nie? Zobaczymy. Taram! Nuda. Nuda, moi drodzy. Nuda, bo po prostu jest to fantastyczne. To jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach można taką gitarę kupić. Celowo wybrałem, słuchajcie, ten kolor, bo wiecie, tu mam białego, tutaj tych zielonych, różowych, cała masa. No ale jak zobaczyłem ten kolor, to mówię, oh my god, przepięknie. Bardzo ładnie to wygląda. Co prawda te gitary mają jeden minus, moim zdaniem, o którym wam powiem. No co, tutaj wszystko się zgadza, dokładnie tak jak tam. No wiadomo, mamy tutaj korpus z Nateocha, topik jest to pikowany klon, gryf jest to klon opiekany, no standardowo są już pewne, słuchajcie, składowe, zresztą wszystko wygląda, no a nie, tu jest lepszy, tu jest ten klon tygrysi, przepraszam, zapomniałem, to tutaj jest
No tutaj, no to z drugiej manki to właściwie to samo, nie? To samo. Podstronnica na bank z palisandru. Nawet chyba nie muszę sprawdzać. No i tutaj mamy, słuchajcie, dwa humbuckerki i stały mostek. I zmiana korpusu. To jest no tak naprawdę chyba jedyna różnica, jeśli chodzi o te gitary, prawda? Tam mamy opcję z zwykłym tremolem, mamy opcję z Floydem, a tutaj jest stały mostek z tymi garbami babicza, które chciałem właśnie powiedzieć, że mnie najbardziej irytują. No, ale to zależy też, jak jest gitara ustawiona, bo mogą być bardziej lub mniej schowane. No przepięknie. Przepięknie. Mamy tutaj jakiś split. To jest pewnie split. Pod przełączniczkiem. Super opcja. Bardzo się to przyjemnie robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To trzeba będzie sprawdzić. Na to nie ogarniałem, co tu jeszcze jest. Koreańskie klucze blokowane od HB. W ogóle sam osprzęt jest złoty. Więc no super to wygląda. Ten układ kolorystyczny wygląda super. A tam jakiś biały też jest, ale biały jest nawet tańszy trochę. No, biały jest tańszy. To jest chyba ta najbardziej wypasiona wersja. No ładne, no. Naprawdę dobra, fajna, dobrze przygotowana gitara. Po prostu no nie mogę z słowem się odezwać. Co do ustawienia, no taka jest. Powiedzmy, że w miarę do grania. Wy jej nie widzicie. No tak, bo ja muszę zmienić kadr, bo to był jeden kadr do unboxingu, a drugi jest do tego. Nie, naprawdę. Bardzo ładnie. No jeszcze ciutkę zejdę akcją w dół tymi strunami, żeby było jeszcze troszeczkę przyjemniej, aczkolwiek nie jest źle. W zasadzie jakby ktoś chciał, jakby mi ktoś dał tą gitarę z pudła, żebym grał koncert, to bym zagrał. No no może tu na tych wysokich progach byłoby ciutkę ciężej, ale minimalnie. No co no. Wiecie, jak się ogląda pierwszego, to jest euforia, Matko Święta, co nie wymyślili? No tutaj no kolejne fantastyczne. Jakbyście byli 4. czy 5. raz z rzędu mistrzem świata w czymś. No, oglądałem taki wywiad z Arnoldem Schwarzeneggerem, który jak już był 2. czy 3. raz zdobył tytuł mistrza świata w kolorystyce, stwierdził, właśnie to samo. I to jest podobnie. Więc mieszane uczucia, nie? Fantastyczny instrument, ale no domyślałem się, że tak będzie. No co ja wam będę mówił. Dobra, co poza tym jeszcze, co byście chcieli wiedzieć? Benzura taka stratowska 25,5, 24 progi 2,7 Blacksmith ze stali nierdzewnej. A mostku babicza wspominałem, o siełeczko tutaj też. No ładnie jest to wykończone, no kurde ładnie, no. Ci, którzy nadal twierdzą na różnych forach, grupach, że HB to gitary, na których nie da się grać i w ogóle to jest buble i w ogóle paździerze i w ogóle nie wiem, jakieś wraki, czy tam różne są stwierdzenia. Nagrałem o tym film, no i będę się wypowiadał po raz kolejny. Zapraszam was do obejrzenia, a ja słuchajcie, troszeczkę za nim pokręcę, przerobię kadr, włączę nagrywanie mikrofonu i parę dźwięków wam na nim zagram. No dobrze, słuchajcie, parę zmian było. Powiem wam szczerze, że długo nad nią nie siedziałem. Troszeczkę sobie opuściłem jakby tutaj struny na mostku. Gryf był właściwie prosty. Ustawiłem intonację kilkanaście minutek i naprawdę całkiem sprawnie ustawiona gitara. Wiadomo, teraz mi się, tak jak mówiłem, te garby lekko powiększyły, no bo jak zdjąłem struny w dół, no to te garbiki właśnie no tutaj robią. Powiem wam, że niby to wkurzało, ale sobie nagrałem właśnie czołóweczkę wam, nagrałem jeszcze taki jeden mały podkładzik na szybko i już się przyzwyczaiło. Natomiast umknęło mi parę rzeczy. Oczywiście umknęło mi to, że przetworniki to są Tesli. To jest to taka marka robiąca teraz dla HB właśnie przetworniki. Umknęło mi to, że mamy bardzo ładny binding tutaj zrobiony, nawet z drewna. No ślicznie jest ta gitara wykończona. No naprawdę. Nie mówię, że nie. Zmienny radius tutaj jest, nie pamiętam, od chyba 12 do 16. Tak mi się wydaje. Tak? No, dokładnie. No i fluorescencyjne progi.
Wiem, że w tych warunkach tego w ogóle nie widać, ale uwierzcie mi, jak gramy w warunkach koncertowych i jest trochę zgaszone światło, to naprawdę to czasami pomaga trafić w akord, jak na przykład zaczynamy od akordu, nie wiem, S albo D, no gdzieś tak w trakcie gryfu, ale jest totalna ciemnica. Także nawet macie przebitkę, powiedzmy z zgaszonym światłem, powiedzmy jedno okno tam było odsłonięte, żeby było troszeczkę widać, jak przyjemnie to się świeci. Dobra, no i słuchajcie, mamy to cudo, mamy tutaj 5-pozycyjny przełącznik. Na razie omijamy tego pierdolniczka małego. Co robi ten 5-pozycyjny? Otóż humbuckerek, zwykły, piękny, przy gryfie. Zero niespodzianek. Tak. Na środku mamy 2 humbuckerki. No i przy mostku kolejny. Dobra, natomiast druga i czwarta pozycja to są jakby też 2 humbuckerki, ale tylko jedna cewka. W konfiguracji bodajże tu są te dwie, a tu są te dwie. Zresztą inaczej. O, tu macie jakby ten podstawowy schemat właśnie, który prezentuje, jak to wygląda. No jeszcze wam mogę coś zagrać na tym, wszystkie 5 przelecieć. Zaczynam od humbuckerka. Natomiast teraz właściwie jest taka zabawa, do której ja do końca nie mam pewności. To się jakoś nazywa Alternate Switch i jak się ze strony Thomana, znaczy nawet nie ze strony Thomana, ze strony Harley Bentona bezpośrednio ten schemat ściągnie, to się pojawia nam coś takiego. Gdzie powiedzmy skrajne połączenia jak najbardziej rozumiem, bo po prostu pozycja druga i czwarta jest to jedna cewka, czyli jakby singiel. Tak, tutaj mamy jedną cewkę i tutaj to tak naprawdę to niby ja wam może coś przeczytam. Ja nie jestem jakimś biegły w języku angielskim, ale jak sobie w tłumacza wkleiłem, to coś takiego mi wyszło. Oprócz standardowego przełącznika 5-pozycyjnego modele Fusion wyposażone są w Alter Switch, bla 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 bla. I teraz, która dodaje dodatkowe opcje brzmienia, czyli mamy łącznie 10 wariantów brzmieniowych. No to jest logiczne. 2 razy 5 to jest 10. Uwaga! W tym Ghost Coil, hybrydowe brzmienie, które łączy ciepły bas humbuckera z jasnym, wyrazistym przetwornikiem single coila i nabiera widmowego charakteru, nadając mu upiornego brzmienia. Słuchajcie, jak się okazało jeszcze po konsultacji z moim kolegą Darkiem, który mi bardzo w tym pomógł i dziękuję Dareczku Ci bardzo serdecznie, no tutaj jest zastosowany jakby patent, rozwiązanie, które stosuje firma PRS, która w swoich gitarach no, wrzuca rezystorek, dzięki czemu jest możliwość rozłączenia jakby humbuckera, ale nie pełnego rozłączenia. Nie wiem, teraz też strzelę. Nie wiem, tej jednej cewki powiedzmy jest tam, nie wiem, 70 czy tam 50, a może 80%. W to już nie wnikam. I na tym tutaj ten właśnie Ghost polega, że jest humbucker zachowujący jakąś lekką swoją mięsistość, ale zarazem już ta taka góreczka się pojawia. I co najlepsze, jak się rozkręca cały układ, to nigdzie tego rezystora nie widać, ale cała sztuka to słuchajcie jest w
przełączniku 5-pozycyjnym? Otóż w przełączniku 5-pozycyjnym wbudowane są 2 rezystory i 2 kondensatory. Kondensatory po to, żeby jeszcze troszeczkę tą jazgotliwą górę też ściągnąć. No ogólnie mega fajne rozwiązanie, wiecie, tutaj rozmawiamy o gitarach powiedzmy masowo produkowanych i w tym momencie jakby miał ktoś siedzieć i dolutowywać do każdego układu rezystorek jeden, kondensatorek drugi i tak dalej, no to jest to czasochłonne. A tutaj dawać, proszę nam zrobić przełącznik, który ma to wszystko wbudowane, tutaj tylko dolutujemy kabelki i będzie po temacie. No i zobaczcie, jeżeli mam humbuckera zwykłego, teraz jestem na humbuckerze zwykłym. Jak sobie rozłączę cewkę, no to brzmi w ten sposób. A to jest jakby ta faza pośrednia. Czyli jest ta góreczka, jest ten singlowaty charakter, ale nie jest taki biedny jak przy zwykłej cewce. Zobaczmy może jeszcze raz. Momentyk. O, czyli zwykły split. Teraz ten ghost. A zwykły humbucker by zagadał. Wiecie, to też słychać najlepiej przy odpowiedniej artykulacji, nie? Bo jak zagram tak, nie? Czyli mamy jakby, może teraz zrobimy sobie tutaj w pozycji mostkowej. Mamy pozycję gryfowe. Mamy pozycję gryfową. Pełen humbucker, potem zrobimy tego ghosta, czyli niepełny humbucker, tak to mogę chyba nazwać, i tradycyjny split, czyli jedna cewka. No i przy tych dwóch humbuckerach jest dokładnie to samo. No a tutaj brzmienie jednej bądź drugiej strony, no to mamy. Więc naprawdę mamy sporo możliwości. To pytanie, czy ktoś będzie z tego regularnie stosował, że nie wiem, zagra sobie, może teraz zmienię, albo zostanę jeszcze chwilę na przesterku, ktoś stwierdzi. Nie, jednak mi tutaj za tłusto to brzmi. Jedna cewka. To trochę za biednie, no to zrobimy ghosta, czyli niepełny humbucker jakby, no nie wiem, czy ja to dobrze mówię. Chyba bardziej to słychać przy takich rzeczach typu... A? Poczekajcie, to będzie dobre do sprawdzenia. NoFX, jak może ktoś zna, czyli humbucker, potem ghost z tym przełącznikiem i zwykły split. Oczywiście, wiecie, na lżejszych przesterach też to jest, myślę, że całkiem nieźle słyszalne. Zróbmy sobie
Swoją drogą dajcie znać, jakie wy macie podejście. Czy humbuckery, czy single, czy splity wam zastępują odpowiednio single, czy jednak nie. Czekam na wasze komentarze. Podzielmy się troszeczkę naszymi własnymi doświadczeniami. W tym sposobie zaprezentowałem wam wszystkie 10 możliwych barw, jakie ta gitara ogarnia. Ogólnie to tak, no mega przyjemnie się na tym gra. Brzmi to dobrze. Wygodna, chociaż tutaj te gryfy w tych Fusionach, skoro mówiłem w tamtych, to tutaj też to oczywiście powiem, one no nie są takie cieniutkie jak ja lubię. O, może tak powiem. Nie należą do grubasów, natomiast tutaj mamy 23,3 na pierwszym progu, a na 12, szanowni państwo, za 25,8. No to dla mnie milimetr chudsze, jakby były, to bym te gitary mógł nazwać wręcz stworzonymi. Znaczy, to jest to kwestia przyzwyczajenia, ale no wiecie, lubi się to, co się lubi. Ja lubię tą właśnie lekkość. No i teraz tych, co zadają pytania, czy lepiej kupić Fusiona 4 takiego, czy jednak kupić takiego. No tyle wam powiem, no. Jak potrzebujecie Floyda, to kupcie tamtego, bo czegoś takiego tam od ręki nie zrobicie, a to czasami się przydaje. To mi się nie podoba. Wymulone, nie? To już fajnie. Dobra, zagram to, co muszę. Natomiast jest zamieszanie pod tytułem jestem na hambie tutaj i teraz chcę nagle jedną cewkę tutaj, to muszę zrobić, nie mogę pyk i pyk, tylko muszę zrobić tu i dopiero pyk. Drop. No drop niestety swoją robotę robi, nie? Co najwyżej zrobić? No?
Chociaż na dropie nie, w sumie jeszcze na dropie mogę grać jeszcze. Zgadnijcie, jakie to były piosenki, czyli tamta jedna, druga, a teraz ta. A teraz to będzie czwarta. I czy na szybko coś wymyślę piątego? Dobra, słuchajcie. Jeszcze na sam koniec podkładzik, który wam na dzień dobry zagrałem, jak się szykowałem. I zakończenie. No dobrze, to słuchajcie, czas na zakończenie tego materiału. Ogólnie bardzo fajna gitara. Bardzo fajna. Nie ma na pewno tego entuzjazmu, który był tam, ale no mówiłem wam dlaczego. No jak się ma już trzecią czy czwartą gitarę spółki premium, no tak mogę nazwać, przepraszam, że kogoś urażam, ale jak na Harley Bentona, no to jest jakby najwyższy model, jeden z najwyższych modeli marki HB. To nie gitara za 400, tylko gitara za 2000 i tu się naprawdę zgadza. Tu się naprawdę wszystko zgadza. Ja się ogólnie bardzo cieszę, że firmy te niskobudżetowe rozwijają swoją linię nie tych tanich gitar, tylko po prostu dokładają trochę od siebie i wrzucają bardzo dobrej klasy gitary właśnie w tym przekroju 1500, 2,5 tysiąca złotych. To jest super, że takie gitary właśnie są na rynku, także bardzo wam w ogóle no nie chcę powiedzieć zazdroszczę, ale w tych czasach kupujemy za połowę miesięcznej pensji naprawdę fantastyczną gitarę. Także polecam wam serdecznie. Bardzo dziękuję sklepowi muzycznemu Thomann za możliwość nagrania tej prezentacji. I film jest przy współpracy, więc słuchajcie, tutaj nie ma co jakichś dziwnych rzeczy gadać. Jeżeli jesteście zainteresowani tą gitarą, czy jakim innym Harley'kiem, czy czymkolwiek ze sklepu Thomann, link do tej będziecie mieli w opisie i w komentarzu. No a ja ze swojego serducha mega dziękuję za korzystanie właśnie z tych linków, ponieważ te linki, nie ukrywajmy, że bardzo pomagają mi w rozwijaniu kanału. Tak, jest to materiał, powiedzmy, ten jest przy współpracy, ale ogólnie przez większość moich materiałów, gdzie czy sam zdobywam gitary, czy pożyczam, możecie z tych linków korzystać. I po prostu w ramach programu partnerskiego Thomanna procencik mały za wasze zakupy mi wpada. Wy nadal otrzymujecie 3-letnią gwarancję, możliwość darmowego zwrotu w 30 dni, naprawdę świetną obsługę gwarancyjną, a możecie tylko swoim zakupem wspomóc moją działalność. To jest jeden z tych sposobów, gdzie możecie mnie wspomóc. Ja zawsze staram się wam zamawiać kosteczki, które wam rozdaję, tak jak ostatnio na Poland Rocku rozdawałem, chyba z 200 kostek rozdałem. No to właśnie między innymi są za to środki, chociażby
organizacja konkursów. Także serdecznie wszystkim dziękuję, którzy już skorzystali z zakupów, chociażby z tych moich reflinków, ale oczywiście dziękuję też patronom kanału, którzy wspierają mnie w taki bezpośredni sposób, nie poprzez swoje zakupy muzyczne, tylko po prostu przez przekazanie środków na rozwój kanału poprzez platformę Patronite. Także jak ktoś by miał ochotę, to również zapraszam do zapoznania się z tym. A ja, słuchajcie, kończę ten materiał. Chcę go w miarę szybko publikować, więc jeszcze kwestia takiej krótkiej wersji na TikToczka, na Shorcika, na Instagramika. Także zapraszam też przy okazji do obserwowania mnie na innych mediach społecznościowych. To są długie filmy, gdzie ja sobie gadam, różne głupoty, a tam czasami są jakieś takie śmieszki, jakieś live'iki na szybko i tak dalej. Tyle. Świetna gitara. To jest sztuka moja, zostaje u mnie. Jest też opcja, pamiętajcie, wielu tych Harley'ów wypożyczenia u mnie na muzycznych gratach. One są wrzucone, wiele osób skorzystało, bardzo im się podobało, bo pobawili się miesiąc czy tam 3 miesiące, albo stwierdzili, że sprawdzą, no i oddadzą, wezmą następne. Także zapraszam serdecznie na muzyczne graty również. Do zobaczenia, słuchajcie. Ja jeszcze wam zagram to. To nie w tej tonacji. W dropa miałem, ale mózg przynajmniej musiał pracować. Fajnie czasami tak wysilić mózg. Nastrojcie sobie kiedyś gitarę w dropie i grajcie swoje hity, które umiecie, tylko bez dropa. A teraz właśnie ta tonacja. Fajnie, dobra. Kończę, bo ten materiał i tak jest za długi. Pa!